Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaw. Na początku krótkie ogłoszenie. Otóż założyłem Instagrama dla kanału PykPaw. Więc jeżeli jesteście na tamtej platformie, to gorąco zachęcam do obserwowania. Link podaję w opisie tego filmu, jak też będzie dostępny w ogólnym opisie kanału. Zachęcam do obserwowania, ponieważ tam będą się pojawiać treści, które niekoniecznie będą się pokrywać w 100% z tym, co jest tutaj. I od razu taki mały apel do Was i prośba. Jeżeli będziecie mieć do mnie jakiekolwiek pytania, to proszę, jeżeli to możliwe, nie piszcie mi tam prywatnych wiadomości, zadajcie to pytanie w komentarzu tutaj na YouTubie, ponieważ im więcej jest komentarzy, tym te filmy stają się bardziej widoczne i pozwala mi to nieco walczyć z algorytmami YouTube'a, które, jak wiadomo, przy tematyce, którą poruszam, są dość nieubłagalne. Ale zostając w temacie pytań, to jak wiadomo, najlepiej odpowiada się na te, których nikt nie zadał. I przechodząc płynnie do tematu tego odcinka, dlaczego w zasadzie nie robię nigdy recenzji tytoni świątecznych? Dlatego, że szkoda mi na nie zdrowia, szkoda mi na nie fajek i szkoda mi na nie pieniędzy, ponieważ przyjmują one najczęściej postać trójcy przenajświętszej aromatów, czyli dość marnej jakości Virginii, Black Cavendisha oraz Burley umaczanych w aromatycznym sosie dość chemicznym, zawierającym większą część tablicy Mendelejewa, jak też najprawdopodobniej święcącym w ciemności. Dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was możliwą alternatywę, czyli tytoń, który kupiłem niedawno w trafice w Krakowie. Tytoń, którego nigdy nie paliłem. Nigdy nie otwierałem, nigdy nie wąchałem, więc będzie to jakby recenzja na żywo. Jest to tytoń HU Tobacco Reiku in Between. Tytoń zawierający Virginię, Black Cavendish, Burley oraz aromat czekoladowy. Ale jeszcze coś, co dość mocno zmienia reguły gry, czyli blisko 50% zawartość lataki cypryjskiej, czyli mocno uwędzonego liścia orientalnego, w tym przypadku oczywiście Izmiru. Kupiłem go dlatego, że mój kolega go dość mocno zachwalał. Poza tym połączenie wędzonej lataki z czekoladą było czymś, co zawsze się u mnie sprawdzało. I kupiłem tę puszkę, mimo tego, że jak wiecie, nie jestem jakimś przesadnym fanem myśli blenderskiej Hansa Wiedemana, jak też nie uważam tytoni Kohlhause Umfkop, a właśnie ta firma odpowiada za manufakturowanie tej marki, za jakiś 8 cud świata. Oczywiście to są moje preferencje, to są moje wybory smakowe, więc oczywiście można z nimi polemizować, można się z nimi nie zgadzać, ale trzeba zaakceptować, że je mam i się nimi kieruję. A więc otworzymy sobie to, zobaczymy. Może będzie to dobra mieszanka świąteczna z uwagi właśnie na latakię, która może kojarzyć się z tradycyjnym polskim wigilijnym kompotem ze śliwkowego suszu, jak też z dodatkiem czekolady z uwagi na to, że jednak część słodkości świątecznych może się kojarzyć z takimi smakami. Przynajmniej mi się kojarzy, ponieważ jak idą święta, to często lubię sobie robić tak zwany blok czekoladowy, czy też łom czekoladowy, czyli taki przysmak jeszcze z czasów nieboszczki PRL. Dobrze, otworzymy sobie. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak ludzie to otwierają rękami, paznokciami. Tutaj trzeba mieć pazury jak do gry we flamenco, na gitarze flamenco i zjeść chyba wiadro cynku, żeby sobie ich nie połamać. Postarajmy się to otworzyć. Jest. No dobrze, no dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Jedna plakietka i druga. Trochę się przykleiło, nie szkodzi. Od razu widać, że są to wstążki o wilgotności, powiedzmy sobie, możliwej do palenia. Jednakże ja często preferuję, żeby sobie jeszcze dodatkowo to podsuszyć. Są cięte średnio, choć widzę, że już znajdują się takie pojedyncze patyczki. Idź stąd.
Czy na przykład taki badyl? Kurde, jakie badyle. Panie. No dobra. No muszę wam powiedzieć, że jak na 50% zawartość lataki, sądziłem, że jednak tutaj będzie poważna wędzarnia. Okazuje się, że jednak latakia jak najbardziej jest wyczuwalna, ale tej czekolady też tutaj trochę jest. Ładnie pachnie. Oczywiście przewodnią nutą jest nuta wędzonej lataki, czyli jakaś śliwka, odkłady kolejowe, czy komórka na węgiel, w której jednakże ktoś przyrządza sobie kakao. Tak, jest wędzono, jest słodko, jest czekoladowo, czekolada przełamana na pewne toffee. Zaraz sobie to podsuszę, zapalimy sobie to, zapalę sobie to i powrócę do Was z pierwszymi wrażeniami. Zapalę sobie w takiej potężnej fajce chińskiej z bambusem, którą używam czasami do lataki. Pomyślę, co tam czuję, a czego nie, i zaraz do Was wracam. No więc praktycznie zaczynam już dopalać pierwszą fajkę, więc mogę się podzielić wrażeniami na żywo, jakie udało mi się wyłapać. Na początku jeszcze chciałem wrócić do samego zapachu z puszki, bo trochę ją sobie bardziej poniuchałem i mam wrażenie, że ten zapach jest jednak trochę taki chemiczny. Zwłaszcza jak wsadziłem tam mój wielki garbaty nohal nieco głębiej, to miałem wrażenie, że obcuje wręcz z takim aromatem jakby kompotu z wiśni. Nie wiem, skąd to się wzięło, ponieważ takiego aromatu nominalnie tam nie ma i tego aromatu też nie czuć podczas palenia. Za to podczas palenia czuć tą czekoladę i to toffee. Aromat ten wręcz oblepia wargi. Przynajmniej na początku jest on bardzo słodki i jednak to wrażenie sensoryczne kojarzy mi się ze szkołą duńską, czyli z takimi bardziej aromatami w stylu tytoń zalany jakimś aromatycznym sosem. Takiego wrażenia nie mam paląc tytonie naturalne, czy też tytonie naturalne podczarowane delikatnym aromatem typu Scented od Gavita Hogarta, a tu to wrażenie jest dla mnie przynajmniej mocno obecne. Oprócz aromatu czujemy tu rzecz jasna tą taką śliwkową latakię, kojarzącą się troszkę z aromatami ogniska i wydawałoby się, że przy aż tak dużej zawartości lataki, czyli blisko 50%, pozostałe składniki można by wymienić na trociny i wyszłoby na to samo. Natomiast tak nie jest. Też są tutaj wyczuwalne. Ta Virginia jest wyczuwalna w postaci takiej śmietankowości i jest to Virginia o takim charakterze, który się czasami właśnie spotyka w tytoniach Kohlhause und Koop. Na przykład mi się to kojarzy z Fribourg & Treyer Vintage Flake, gdzie właśnie to wrażenie takiej śmietanki było dla mnie obecne i jest to niuans, którego szczerze mówiąc ja nie poszukuję. Wolę bardziej takie owocowe Virginie. Tu jest ta śmietanka. Jest ona wzbogacona jeszcze przez taką jakby skórkę cytrynową, która się pojawia czasami, a jak skórka to i delikatna goryczka, która równie dobrze może pochodzić od orzechowego tytoniu Berli. I tak to wygląda ze składnikami. Też nasuwa się tu porównanie, jak ten tytoń wypada w przypadku innych produktów, które łączą w sobie latakie oraz aromat czekoladowy, jak na przykład Gavit Hogart, Bob's Flake, dawniej Bob's Chocolate Flake, czy też Samuel Gavit Chocolate Flake, aktualnie CH Flake. Otóż uważam, że ten tytoń, choć taki dość deserowy, słodki, to jednak jakościowo odstaje od tamtych produktów. Tamte wydają się znacznie bardziej złożone,
wyrafinowane, ten jest bardziej jednolity i można by rzec, że właśnie taki trochę ordynarny, co nie oznacza, że niesmaczny. Jeżeli ktoś lubi tytonie aromatyzowane w stylu duńskim, słodkie właśnie, z wyraźną aromatyzacją i chciałby taki tytoń zapalić, ale przełamany trochę czymś innym, w tym wypadku oczywiście wędzoną latakią, to właśnie Reiku In Between od AGU Tobacco jest dobrym kierunkiem. Natomiast jeżeli szukacie czegoś wyrafinowanego i jednak chcielibyście obcować z czymś na kształt tych wcześniej wymienionych tytoni od Samuela Gawita czy Gawita Hogarta, to ten tytoń nie jest dla Was właściwym kierunkiem. Ja osobiście go więcej nie kupię. Nie jest tak, że męczyłem się paląc tą fajkę, jednakże preferuję tytonie o większej złożoności. Nie jestem wrogiem aromatyzacji tytoniu. Lubię aromaty czekolady, ale jeżeli one są subtelne, jeżeli współgrają z naprawdę dobrej jakości składnikami. Tu mam wrażenie, że nie dostałem tego. Było, jak wspomniałem, słodko, dość płasko, jednostajnie, ale ogólnie przyjemnie i myślę, że taki słodki tytoń może się kojarzyć z atmosferą świąteczną, więc ten kierunek jak najbardziej może okazać się trafny. Tytoń z uwagi na to, że jest aromatem oraz że ma dużo lataki, jest też bardzo ubogi w nikotynę. On bardziej by się nadawał, żeby nabijać go do dużych fajek, ponieważ w takiej płytkiej jak tutaj niespecjalnie cokolwiek poczujemy, więc trzeba to mieć na uwadze. Pali się on w stopniu umiarkowanym, bez jakiegoś wielkiego szału, ale też nie ma tragedii. Co do zapachu w pomieszczeniu, no to trudno mi ocenić, ponieważ siedzę tutaj i palę sam. No więc cóż, jak wspomniałem, do polecenia osobom, które już lubią tytonie aromatyzowane i szukają czegoś troszkę innego. I cóż więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Możecie też napisać w komentarzu, jakie Wy tytonie lubicie na święta, jakie Wam się ze świętami kojarzą, albo jakie macie wrażenia z palenia tego tytoniu, bo idę o zakład, że część z Was na pewno już ten tytoń kosztowała. Możecie też oczywiście polubić ten materiał. Wszelkie takie akcje prowadzą do tego, że jednak faktycznie ten film jest bardziej widoczny, za co Wam pięknie dziękuję. Możecie mnie też wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę na portalu buycoffee2/PykPuff. Także pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam jeszcze o Instagramie, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam, żeby śledzić. Cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego i zdrowego na święta, także trzymajcie się i na razie.